Witam serdecznie, z tej strony Piotr Pająk, Podróże Wojownika. Siemanko, pozdrawiam z Senegalu. Na początku, jedna sprawa, którą wam muszę powiedzieć. Jestem mega zaskoczony, jak ja się swobodnie czuję w tym kraju, w tym mieście. To jest po prostu tak normalnie, że aż szok. Serio, w ogóle pełen ludzik, jakbym był u siebie. A to jest fajne. To jest fajnie, szczególnie na koniec takiej podróży. Fajne dla ludzi, którzy będą planowali tu przyjechać. I cyk! Wczoraj normalnie stała, dzisiaj już bez kół. No żartuję, bo kapcia to wczoraj miał kapcia właśnie. Muszę iść do hotelu zrobić check-out, ponieważ dzisiaj już wyjeżdżam z Afryki. Podczas tej podróży byłem w 8 afrykańskich krajach. Czekajcie. Była Etiopia, była Erytrea, był Egipt, była Mauretania, Senegal, Gambia, Gwinea-Bissau. To 7. Chyba, że coś ominie. Aha, i Tunezja. To 8. Dzisiejszy dzień jeszcze się zapowiada ciekawie. Gamo na razie pojechał w jedno miejsce, nie ma go jeszcze, ale później mamy się zobaczyć. Plus dodatkowo mamy coś tam nagrać z tego miejsca, gdzie pojechał. Pojechał do świętego miejsca właśnie dla muzułmanów, ale tych, którzy tutaj żyją. Wiecie, głównym takim miejscem dla ludzi, którzy znają islam, oczywiście jest Mekka. Ale tutaj oni mają coś innego, inaczej się to nazywa. Wypadło mi teraz z głowy, jak się nazywa. Ale nie jest to Mekka. Oni tutaj chcą zrobić coś innego, coś typowo dla tego islamu stąd. No, także coś tam później nagram, ma też pokazać. I mamy się zobaczyć. Lot mam dopiero wieczorem, o 21:30. Lecę do Barcelony. Tam 6 godzin przerwy i rano z Barcelony do Krakowa. Także też fajnie. Chciałem zobaczyć Kraków w okresie świątecznym. Akurat będzie fajna okazja. Witam serdecznie, z tej strony Piotr Pająk, Podróże Wojownika. Słuchajcie, Piotrek poprosił mnie, żebym nagrał dla Was fragment, w którym go nie będzie, więc z góry przepraszam, ale przyjechałem właśnie do Tuby i zależało mu na tym, żeby opowiedzieć o tym miejscu. Bo miejsce jest niezwykłe, miejsce jest symboliczne i miejsce jest kolebką muridizmu, który został założony przez szecha Ahmadu Bamba i szech Ibra Fala, którego wizerunek widzicie tutaj. Zaraz Wam opowiem, dlaczego noszę go na szyi. I tak, Tuba jest miastem jedynym w swoim rodzaju, bo jest jedynym miastem, które należy do jednej osoby, czyli do właśnie szecha Ahmadu Bamby, zwanego Serigne Toubą. Był on założycielem i tego miasta, i właśnie muridizmu. Muridizm opiera się o dwa filary. Opiera się o filar modlitwy i pracy. Serigne Touba symbolizował modlitwę, szech Ibra Fall pracę. Oprócz tego był on też, można powiedzieć, działaczem. Walczył, przeciwstawiał się kolonialistom, kolonializmowi. Jeśli chodzi o sam muridizm, to jest wyznawany przez blisko 8 milionów ludzi na świecie. I w tym mieście, w którym jesteśmy, tutaj możesz pokazać meczet, znajduje się właśnie największy meczet na terytorium całej czarnej Afryki. I w tym oto meczecie odbywa się święto zwane Magal de Touba, które przyciąga co roku od 4 do 6 milionów wyznawców. Dla porównania, do Mekki przyjeżdża około 1,5 miliona wyznawców, czyli skala jest po prostu porażająca. A wizerunek szech Ibra Fala mam z tego powodu, że był to mój prapradziadek. I przyjechaliśmy, oczywiście jest tutaj pochowany, oraz też pochowana jest tutaj moja praprababcia i moja ukochana babcia, czyli mama mojego taty. Jestem imiennikiem mojej praprababci, też miała na imię Mamgamu, bo takie jest moje pełne imię i zostały wyszczególnione i jako jedyne dwie kobiety
pochowane są właśnie tutaj, na tych terenach należących do meczetu. Nie w samym meczecie, bo oczywiście tam wejść mogą tylko mężczyźni, ale na terenach należących do meczetu. I tak jak wspominałem, co roku, rokrocznie przyjeżdża tu od 4 do 6 milionów ludzi, żeby modlić się właśnie do założycieli i halifów. Co jeszcze możemy o tym powiedzieć? Objedziemy jeszcze raz. Zaraz Wam to pokażemy, żeby w obrazku, żebyście zobaczyli skalę po prostu tego miejsca. O, chwileczkę. O, proszę. Teraz będziecie mieli meczet w pełnej okazałości. Tuba została założona w 1906 roku. I z czego słyną właśnie Muridzi? Muridzi słyną tak jak już wspominałem, z pracy i z modlitwy. Właśnie Muridzi, czyli ten ruch sufizmu, opiera się na takiej wierze, która jest, tak jak już wspominałem, nadrzędnym celem życia. Są też wśród właśnie muridów bajfalowie, którzy można ich przyrównać do mnichów. Oni całkowicie swoje życie podporządkowują wierze i pracy. Oni oddają cały swój dobytek, wszystkie zarobione pieniądze, a modlitwa odbywa się po prostu w ich życiu non-stop. Oni nie są tymi muzułmanami, którzy modlą się 5 razy dziennie, bo oni modlą się po prostu cały czas i nawet rozmawiając z Tobą, rozmawiają w swojej głowie z Allahem. I tak jak widzicie, objeżdżamy tutaj ten meczet. Ja jestem wzruszony, dla mnie to jest szczególny moment, bo będę mógł zobaczyć grób mojej ukochanej babci i mojej praprababci. Muridzi też stanowią bardzo dużą siłę gospodarczą w Senegalu. Sam Magal de Touba generuje naprawdę grube milionowe przychody. Wyobraźcie sobie, że przyjeżdża tutaj od 4 do 6 milionów ludzi, więc jak to musi napędzać gospodarkę, jakie pieniądze muszą zostawiać tutaj w regionie. Muridzi też są bardzo przedsiębiorczy, posiadają wiele majątków oraz wielomilionowych biznesów. I to jest właśnie ta cecha, która oparta jest o wiarę, o tą pracę i religię. Tuba miasto, drugim miastem Senegalu. Tuba też jest drugim miastem pod względem zaludnienia w Senegalu. Tuba też jest drugim miastem pod względem zaludnienia w Senegalu i co ciekawe, jest najszybciej rozwijającym się miastem pod kątem też liczby społeczeństwa, bo jeszcze z 50 lat temu w Tubie mieszkało około 20 000 ludzi. Teraz jesteśmy przy liczbie około 1,5 miliona ludzi. I jeszcze raz widok na meczet w pełnej okazałości. Jeszcze ważną informacją jest to, że co piątek tutaj odbywają się wielkie modlitwy. Z uwagi na to, że meczet ten jest w stanie pomieścić do około 25-30 tysięcy ludzi, to takie liczby mogą pojawiać się tutaj w każdy piątek na modlitwy. Dzisiaj mamy czwartek, więc niestety nie będziemy w stanie tego zobaczyć, ale możecie sobie to wyobrazić. Także dzięki bardzo. Skręcamy w prawo. Jedno Wam muszę powiedzieć, tak szczerze. Z jednej strony jestem tak strasznie już zmęczony tą podróżą, że mam tak ochotę wracać do domu, że naprawdę szok. A z drugiej strony, jak sobie o tym pomyślę, że to już jest praktycznie koniec. Znaczy ja tak w sumie powrót do domu to liczę, jak już wrócę do Tajlandii, czyli początek stycznia, bo tam zostanę na dłużej. Ale jak ja sobie myślę, że będzie brakowało mi tych wszystkich bodźców, które dostarcza mi właśnie podróż, to cały czas ta zmiana tych miejsc, tych kierunków, to planowanie wszystkiego, że teraz będzie tak spokojnie po prostu przez najbliższe miesiące, to aż mi się trochę smutno robi na samą myśl. No ale z drugiej strony też mi jest to potrzebne. Trzeba naładować baterię, trzeba zrobić wszystko,
tak jak powinno być, odpocząć od tego wszystkiego, uspokoić głowę trochę i planować kolejne wyprawy. Znaczy tak naprawdę to już jest zaplanowana. Już jest zaplanowana i prawdopodobnie w marcu też będzie coś fajnego. No. Dużo się będzie działo w 2025. To od razu wam mogę powiedzieć. Podpisuję ciekawe kontrakty. Będzie naprawdę intensywnie. Myślę, że ten rok będzie przełomowy dla mnie. Dobra, ruszam jeszcze na zwiedzanko. Patrzcie, jakie ogromne arbuzy. W ogóle te arbuzy mają tutaj trochę inny kolor. Jaśniejsze są, ale bardzo słodkie, bardzo dobre. Idę na wybrzeże, zobaczyć jak wygląda, bo jechałem tylko tamtędy, ale nie spacerowałem. Idę na targ, który jest tutaj najpopularniejszym targiem, takim, który można kupić fajne takie jakby pamiątki, rękodzieło, chyba rękodzieło, z tego co słyszałem, zobaczymy. I dodatkowo jeszcze gdzieś tam dalej. No i później czekam na Gamu, bo Gamu już mi pisał, że nagrał coś bardzo ciekawego, co też oczywiście w tym odcinku będzie. No i tak to wygląda. Odwiedziłem już swoją babcię, odwiedziłem już swoją prababcię, swojego pradziadka. Tutaj leży założyciel tego miasta i założyciel muridizmu Sri Tuba. Oczywiście nie mogę wam tego pokazać od wewnątrz, ale tak wygląda to od zewnątrz. Czuję się napełniony i to chyba wszystko, co chcę wam powiedzieć. Dzięki tym, którzy dotarli ze mną do końca. Dzięki Piotrek za to, że mogłem być twoim przewodnikiem po Senegalu. Pozdrawiam was, trzymajcie się ciepło. Dzięki za wszystkie miłe komentarze. Naprawdę nie spodziewałem się, w ogóle się ich nie spodziewałem, bo nie zrobiłem tego dla komentarzy, tylko zrobiłem to dla kumpla. A cieszę się, że wam się to po prostu podobało. Pozdrawiam. Wspierajcie Piotrka, bo naprawdę robi ciężką robotę. Powiem wam, że ja obserwując go z boku nie byłbym w stanie podróżować w takim natężeniu, kręcić takiej ilości materiałów, bo to jest naprawdę ciężka robota, więc fajnie, że z nim jesteście, fajnie, że go wspieracie. Pozdrawiam i do zobaczenia. Ja będę tak pozytywnie po prostu wspominał ten Senegal, że na pewno kiedyś tu jeszcze przyjadę. Ale jeśli ktoś z was się zastanawia o tym właśnie, czy przyjechać, czy się jest czego bać i tak dalej, ja uważam, że nie. Ja uważam, że to naprawdę jest tak normalnie, przynajmniej dla mnie, po tym co już widziałem, że nie ma się czego bać. Na pewno nie. Nie wiem czego można było się bać. No, są miejsca, które nie wyglądają ciekawie, no, ale to tylko nie wyglądają. Nigdzie nikt w ogóle na mnie nie patrzy. Nikt kompletnie nie zwrócił mnie na nic uwagi. No nie zaczepiał mnie, no nic a nic. To jest fajne, bo w wielu afrykańskich krajach miałem różne sytuacje, a tutaj pełen luz. Ale korki są wszędzie, po prostu szok. To miasto jest strasznie zakorkowane. Piękne murale. A, to reklamy są. Mural, reklama. Trzeba zobaczyć też tutaj Sea Plaza. Chyba takie najlepsze centrum handlowe w ogóle, jakie jest. Nowoczesne. Będzie coś zjeść. W tym kraju też jest KFC, także mam nadzieję, że będzie KFC, bo mam taką ochotę, że szok. No, piękna łańka, patrzcie. To jest właśnie to, co Gam mówił. Mimo, że to jest muzułmański kraj, to oni też szanują to, że jednak parę procent tych ludzi tutaj jest chrześcijanami, że obchodzą święta i zrobione dla nich pod święta właśnie. Bardzo fajne to jest. O, popatrzcie, tutaj możecie kawałeczek zobaczyć, że ach, kurde, jednak źle. Chłopaki tańczą. Dobra, jednak nie jestem tu, gdzie powinienem.
Właśnie skończyłem live'a na TikToku. Nie wiem, czy wiecie, ale TikToka też mam. I w ogóle Paweł założył też sobie TikToka. Musi dobić tam do 10 000 obserwujących, żeby tam coś podblokowywać. Także jeśli ktoś tu ogląda mnie i korzysta z TikToka, wbijajcie na Paweł Podróże Wojownika. Jak możecie, zostawcie mu tam obserwację. O kurde, ale wyszedłem. Ciekawe, czy tu wyjdę. Możecie zostawić mu obserwację, że mu się udało z tym, żeby sobie dobił chłopak. No, a ja ruszam dalej na zwiedzanko i na ten targ. Mam nadzieję, że tam coś fajnego kupię. Chciałbym coś kupić dla mnie, dla Ali, dla rodziców Ali. Nie wiem, czy się uda, ale wszystkich, bo mam mało miejsca. Ale zobaczymy, może się uda. A i patrzcie, jaka siłka. Jakby nie było 1 000 000 stopni, to on sobie z chęcią poćwiczył. Gamu mówi, że właśnie przybiegają tutaj z bratem z domu, mają 3,5 km chyba, albo 4 km w jedną stronę. Przybiegają, ćwiczą na drążkach i wracają z powrotem. Ogromna po prostu. Ale to zdecydowanie nie jest godzina na ćwiczenie. Spaceruje się ciężko w takim tym, ale powiem wam tak, korzystam. Wolę korzystać z tego ciepła, bo to ostatnie godziny, że mam ciepło, bo już w Barcelonie jak wyląduję, to już pewnie będzie zimno, przynajmniej mi będzie zimno, a w Polsce to nawet nie mówię. Bo pierwsze co zrobię, jak wyląduję w Polsce, to jadę do centrum handlowego na zakupy. Ja nie mam w ogóle rzeczy tu. Dobra, mam bluzę i jeansy mam, no wiadomo, że mam. Ale dla mnie na takie temperatury jak będą, no to getry, polar jakiś, golf, czapka, rękawiczki, kurtka. Trochę tego potrzebuję. No, pamiętajcie, że mówiłem ostatnio, że w pierwszym odcinku miałem pokazać tą bardziej europejską część. Nie, chyba coś ominąłem. Ale zobaczcie, jak tutaj na przykład wyglądają apartamentowce. O, patrzcie, tu jaką ktoś ma willę piękną. O, jak mądrze zrobione, patrzcie, żeby nie zaglądali mu do ogrodu. Ci co mają tu ten z bloku. To taka ściana wybudowana. Ciekawe rozwiązanie. Pan się modli, akurat dzisiaj piątek, święty dzień w islamie. Jakie łódki wszędzie lokalne. Nie wiem w sumie dlaczego one tu są, przy drodze, tak? Może jakieś popsute. Albo po prostu. Chciałem zejść tam na dół jeszcze do portu, ale to jeszcze nie jest godzina, gdzie z połową wracają, także trochę bez sensu. Zresztą idę do tego targu, idę i dojść nie mogę. Teraz szedłem na targ rybny. Śmierdzi tak, że szok. Po prostu. A to w sumie końcówka, bo tak naprawdę parę miejsc tylko było z rybami. Jestem na marsze Saint-Bédione, czy jakoś tak, nie wiem, się moja. Czyli typowo taki rynek z rękodziełem, z pamiątkami. Muszę kupić naprawdę coś fajnego, bo mam zajawę ostatnio, żeby sobie przywozić takie rzeczy. Tylko wiecie jak to jest. Tylko ostatni dzień. Wcześniej nie ma szans. Takie fajne widziałem rzeczy na lotnisku, jak wylatywałem z sal. Tak żałuję, że to nie było ostatnie miejsce. No, ale trudno. Kupione 3 takie maski afrykańskie, takie wyglądają jak twarz kobiety. Takie coś, nie jak maska, tylko taka raczej płaskorzeźba. O, coś takiego. Plus magnesy, wszystko mam. No elegancko pokoik dali, żeby się ogarnąć. Także czyściutki do samolotu, wykąpany, już w długich spodniach, w butach. Jeszcze tylko bluza na lotnisku. I co?
trzeba się pogodzić z tym, że kolejne 2 tygodnie będą bardzo zimne. Może nie aż tak fest bardzo zimne, przynajmniej dla was tak nie będzie, ale dla mnie będzie, bo dawno takiej temperatury nie czułem. Ale powiem wam tak, wiem, że będzie zimno, ale chcę, żeby był śnieg, bo jak już jadę do tej Polski w zimę, to już chcę śnieg, a nie tylko po prostu zimno, szaro, buro i albo chlapa w ogóle, to będzie najgorsze. Nie uwierzycie, ale na 90% nie zdążę na swój lot. Wypadek na autostradzie, jadę już od 2 godzin. Za godzinę 40 odlatuje mój samolot. Ja jestem nieodprawiony przez to, że lecę z Afryki do Europy i można tylko na lotnisku to zrobić i już jestem po prostu załamany. Niesamowite po prostu, co w ogóle się dzieje. No i mam 45 minut do odlotu, oczywiście na lotnisku też korek. Raczej się to nie uda, ale jeszcze się nie poddaję. Jestem w Afryce, może tu wiecie, jakieś opóźnienia albo coś, może jeszcze jakaś szansa jest. Na innym kontynencie by nie było już szans, już by mi lot przepadł, ale tu jeszcze wierzę. 30 minut do odlotu, a on mi dał bilet. Lecę, kolejny lot na dzisiaj, 750 euro. Jutro lot 350, ale dopiero jutro, czyli całą noc bym musiał tu być i dzień. Złoć, naprawdę kocham Afrykę. Mówię to od razu. Na żadnym innym lotnisku by mi nikt nie dał biletu. Dobre, wzięli mnie na przeszukanie. Pani mówi, ty, bo masz pistolet chyba w plecaku. Ja mówię, co? Nawet nie żartuj. I mi przeszukują właśnie. Wyciągnęli, ale to mi się wydaje, że po prostu kupiłem sobie pamiątkę i to miało taki nos i może to przypominało, nie wiem, nie wiem, dziwne. A ja mi powiedział, że mam pistolet w plecaku, mówię, no nawet tak nie mów. Za dobrze było. Zaczęli sprawdzać plecaki. Mój waży jakieś z 15 kg, a mam 7. Uff, udało się. Idę już do samolotu. Pierwszy lot chyba 7 godzin aż leci. 6 albo 7. Nie wiem dokładnie. Chyba 7. Bo jest przesunięcie o godzinkę. Czekajcie. Jestem o 3. No, 7 godzin. O. Welcome Orange. Nie wiem czy wiecie, ale Orange też jest francuskie. Ja na przykład nie wiedziałem. No i startujemy. Jednak nie będziemy dalej lecieć, co myślałem, tylko 4,5 godziny. Mój błąd. Lot tutaj zaczynamy Senegal, później nad Mauretanią, później nad Saharą Zachodnią, Maroko, no i później Hiszpania. Ale dziwne uczucie, że siedzę w samolocie, w którym wracam do domu, a nie lecę dalej. Czas tej podróży naprawdę w samolocie spędziłem bardzo dużo czasu. To teraz coś innego. Zostanie mi praktycznie jeszcze tylko w sumie 2 loty. Jeden do Londynu i drugi powrotny. I to było na tyle w tym roku. No i jestem w Barcelonie już. Chłopy koło mnie tak chrapały, że po prostu się spać nie dało. Szok. W końcu usnąłem, bo ich budziłem co chwilę, że mają nie chrapać. Ale ciężko było. Nieźle pizga. Szukam właśnie autobusu, muszę zmienić terminal. Jestem zadowolony, jest 3:30 w nocy. Mam go! No i trochę pospałem na lotnisku, ale na raty. I czekam już w kolejce, ostatni lot. Kawał czasu nie leciałem Wizarem. Ostatnio jeszcze nie wiem ile leci stąd w ogóle, ale chyba 2 godzinki i będę w Krakowie. Nie, czekajcie, już 3 godziny chyba lecieć. 3 godziny, bo czyli o 12:30 będę w Polsce dopiero. No i moi drodzy,
Kraków. Jestem w Polsce. Koniec, znaczy nie całkiem koniec. Koniec na razie różnych krajów, ale jeszcze w Polsce troszkę ponagrywam, w Londynie, ponieważ lecimy do Londynu, też zobaczcie jak wygląda Londyn w święta i chciałbym wam to pokazać. No a na Phuket wracamy 4 stycznia, także do tego czasu odcinki też będą cały czas, no może nie cały czas, ale będą, bo jeszcze parę jest do nagrania. Mam strasznie mieszane uczucia, że tu jestem, naprawdę. Z jednej strony cieszę się, że już koniec, że wylądowałem, a z drugiej strony mi smutno, że to koniec takiego, wiecie, tej długiej podróży. Dużo w niej przeżyłem i dlatego dużo zobaczyłem. Będzie brakowało mi trochę tych wszystkich, wiecie, bodźców różnych, ale to też jest potrzebne. W życiu jest potrzebny balans, i w podróżach też jest naprawdę potrzebny balans, żeby po prostu się tym nie przesycić. Teraz muszę coś porobić, trochę innych rzeczy, odpocząć przede wszystkim, bo to potrzebuję to bardzo. No i później za parę miesięcy ruszyć znowu. Mam nadzieję, że wam się podobało, ale to jeszcze nie jest koniec, to nie jest podsumowanie jeszcze, bo podsumowanie całej podróży to będzie 100 na 100 odcinek. O, dzwonią właśnie do mnie z Odkryj Auto, zaraz samochodzik przyjedzie. Wam też serdecznie polecam Odkryj Auto. To by było na tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam. Zostaw subskrypcję i zapraszam na kolejny odcinek już z Polski, z Krakowa. عانينا كتير من هذا الفساد عذابنا يزيد من الاستغلال عانينا كتير من هذا الفساد عذابنا يزيد من الاستغلال لازم ثورات في أفريقيا اليوم